Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl i .com. Wydaje mi się, że wśród osób, które nie są specjalnie zainteresowane dietetyką, medycyną, istnieje takie ogólne zaufanie i przekonanie, że osoby, które mają tytuły naukowe, czyli autorytety powszechnie uznawane, doktorzy habilitowani, profesorowie, lekarze, to są takie chodzące mózgi na nogach. Czyli innymi słowy, oni wiedzą, co masz jeść, oni wiedzą świetnie, co masz robić. Podważanie tego automatycznie, wydaje mi się, wrzuca kogokolwiek do tej kategorii szurów, tak? Znaczy, że ty nie ufasz systemowi, nie ufasz autorytetom. Innymi słowy, podważasz istniejący status quo, konsensus, to nie jest dobre i powinieneś zostać absolutnie ignorowany i wykluczony na naukowy margines społeczeństwa. Oczywiście w praktyce, jak to często powtarzam, ostatnie lata, jeśli czegoś nas nauczyły, to różnica między byciem szurem, a bycie osobą, która ma rację, to różnica paru lat, czasami nawet paru miesięcy, bo najczęściej mniej więcej tyle czasu potrzeba, aby okazało się, że te osoby sceptyczne, krytycznie bardzo często myślące, czyli szury, bo tak się ich ogólnie klasyfikuje, mają rację. To oni od początku mieli rację. I dzisiaj tak naprawdę będzie taki dla przynajmniej niektórych osób szurski temat a propos tego, jak Harvard dokonał największego, uważam, w historii medycyny, w historii dietetyki, fałszerstwa medycznego. I jeśli ktoś by powiedział, że prawdopodobnie Harvard, tak, jedna z może najbardziej szanowana instytucja publiczna, uniwersytet na świecie, ma na swoich rękach więcej krwi niż różnego rodzaju zbrodniarze wojenni, ja bym się specjalnie nie kłócił. Fałszerstwo, o którym dzisiaj będzie mowa, to zwalenie winy już parędziesiąt lat temu, mniej więcej pół wieku temu, za wywoływanie chorób układu sercowo-naczyniowego na, uwaga, tłuszcze nasycone i minimalizowanie winy cukrów. Wydaje mi się, że słowo fałszerstwo nie wybrzmiewa tutaj wystarczająco mocno, bo nie tylko chodzi o fałszowanie danych, nie chodzi tylko o wypaczanie danych naukowych, chodzi o korupcję, bo tak naprawdę właśnie od afery korupcyjnej zaczęła się cała afera i chodziło o przekupienie. Jak niedługo się dowiecie, 3 naukowców na Harvardzie i to zapoczątkowało lawinę śnieżną różnego rodzaju wypaczonych trendów naukowych, mimo że nie było tak naprawdę wtedy, wbrew temu co się mówi, żadnych przekonywających badań naukowych, żadnych przekonywających danych, które sugerowały, że spożycie tłuszczów nasyconych jest szkodliwe, że będzie ograniczać na przykład długość życia, że będzie wywoływało zwiększoną śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Teraz chwila przerwy i docenienia dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o Mięsnej Paczce, jest to firma, która jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak mantra powtarzam, hodowla odbywa się tak, jak Pan Bóg przykazał. Nie ma stosowanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, nie ma stosowanych żadnych boosterów wzrostu. To daje nam gwarancję, że mięso jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, to jest punkt pierwszy. Wybieramy paczkę z takich już uprzednio skompletowanych, która nam odpowiada, a jeśli nasze kubeczki smakowe grają innym rytmem, to można samodzielnie skompletować taką paczkę z dowolnych produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi to wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona taka paczka i punkt trzeci, cieszymy się pukaniem, bo właśnie przyszedł kurier z mięsną paczką. I ona jest zawsze świetnie zabezpieczona, jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem. Innymi słowy, mamy gwarancję, że mięso jest świeżutkie, można od razu je przyrzucić do zamrażarki i wyciągnąć, kiedy jest chwila albo ochota, żeby coś ugotować dla siebie i naszych bliskich. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś u Mięsnej Paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Ja niezmiennie polecam ze swojej strony. I lecimy dalej. Całość, co ciekawe, ale wydaje mi się, że na pewno nie zadziwiające, została zapoczątkowana przez lobby cukiernicze w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to było wczoraj czy przedwczoraj. Zostały opublikowane dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące występowania stanów przedcukrzycowych u osób młodych, czyli tak naprawdę u dzieci w Stanach Zjednoczonych. I obecnie Stany Zjednoczone są na tym etapie, że 1 na 3 dzieci w Stanach Zjednoczonych ma stan przedcukrzycowy, czyli tak naprawdę, nie oszukujmy się, są bardzo bliskie występowania cukrzycy. Cała ta historia, o której będę opowiadać, ta afera korupcyjna, to nie jest tylko ciekawostka historyczna, to jest uwypuklenie tego,
że nie jest tak jak wydaje mi się takim osobom nieskalanym po prostu różnego rodzaju szurskimi teoriami, że instytucje są absolutnie obiektywne. Naukowcy są absolutnie obiektywni, różnego rodzaju autorytety dietetyczne i medyczne są poza wszelkim podejrzeniem. Jest to tak naprawdę bardzo, bardzo przykra historia tego, że różnego rodzaju instytucje, które potem będą rozsyłać wytyczne dietetyczne na cały świat albo je ustanawiają, bardzo często są skorumpowane, bardzo często będą ulegać różnego rodzaju wpływom lobby, różnego rodzaju koncernów spożywczych. Będę w tym odcinku również mówił o tym, jak Coca-Cola fałszowała różnego rodzaju badania. Warto o tym pamiętać, ilekroć ktoś mówi o jakimkolwiek konsensusie naukowym. Szczególnie jeśli konsensus ten naukowy będzie zależeć od regularnego wykonywania danej czynności. Bo jeśli chodzi o leki przecież, różnego rodzaju, nie ma pieniędzy w tym, że się kogoś wyleczy. Nie ma pieniędzy w tym, jeśli ktoś umrze. Na pewno są bardzo dobre pieniądze w po prostu perpetualnym, chronicznym leczeniu kogoś. I to samo tak naprawdę tyczy się różnego rodzaju wytycznych dietetycznych. Nie ma dobrych pieniędzy tak naprawdę w zalecaniu różnego rodzaju produktów czy grup produktów spożywczych, które gwarantują zdrowie. Natomiast są bardzo dobre pieniądze w polecaniu grup produktów, które będą doprowadzać z czasem do chorób i na pewno są bardzo dobre pieniądze jednocześnie, jeśli chodzi o grupy produktów, które mają bardzo duże marże. Wydaje mi się, że każdy mniej czy bardziej rozumie, że największa marża jest w produktach przetworzonych. Tak? Jeśli kupisz sobie paczkę ciastek, jeśli kupisz sobie płatki kukurydziane, to kosztuje śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o wyprodukowanie. Marża na tym jest szalenie duża. Jeśli kupisz zwyczajne warzywa, jeśli kupisz zwyczajne, jeszcze owoce, tutaj jeszcze jest spora marża. Jeśli kupisz warzywa, szczególnie lokalnie, jeśli kupisz mięso, tam marża tak naprawdę nie jest duża. Największa marża jest zawsze tak naprawdę na produktach przetworzonych. Zacznijmy od punktu odniesienia. Punktem odniesienia jest tak naprawdę wspomnienie, oczywiście nie omówienie szczegółowe, ale wspomnienie o tym, jak wyglądają zalecenia dietetyczne w większości rozwiniętych krajów. W Stanach Zjednoczonych spożycie tłuszczów nasyconych wytyczne jest, żeby nie wynosiło więcej niż 10% całej podaży energetycznej. W Polsce to samo. Niderlandy to samo. Francja jest tym złym chłopcem, jeśli chodzi o nauki dietetyczne, bo tam pozwalają bodajże do 12% tłuszczów nasyconych spożywać. Natomiast praktycznie wszędzie ogólne wytyczne brzmią: ograniczaj tłuszcze nasycone, one są szkodliwe. Ogólna reszta wytycznych zmienia się z czasem, ale wciąż w większości krajów wynosi, że spożycie węglowodanów, oczywiście nie cukrów prostych, tych zdrowych węglowodanów złożonych powinno sięgać 40-60%. Jeśli chodzi o całą podaż energetyczną. Jeśli chodzi o tłuszcze, to już jeśli ograniczasz tłuszcze nasycone, to przerzucaj się na tłuszcze nienasycone. Osławione PUFAs, o których mówiłem wielokrotnie, choćby w tym odcinku, to są tak naprawdę kancerogenem, jeśli szczególnie będą podlegać obróbce cieplnej. I jak niedługo zobaczycie, właśnie te wytyczne dietetyczne obecne w różnego rodzaju krajach, m.in. Unii Europejskiej i świata cywilizowanego, są pokłosiem właśnie ustanowienia tych wytycznych dietetycznych w tym kształcie, o którym mówiłem, w Stanach Zjednoczonych parędziesiąt lat temu. I oczywiście, jeśli ktoś jest jeszcze nieskażony prawdziwością i okrutnością świata, mógłby pomyśleć: hej, w międzyczasie pewnie wyszły inne badania naukowe, których wyniki mogły zaważyć na zmianie tych wytycznych dietetycznych obecnych w tych wszystkich krajach. Racja jest, takie wyniki badań były, natomiast można się bardzo mocno zdziwić i o tym będę wspominać, a propos tego, czy one rzeczywiście wpływały, mimo tego, że ich wyniki były sprzeczne z wytycznymi obecnymi dietetycznymi, można się zdziwić, czy one rzeczywiście mogły wpłynąć na zmianę tych obecnych wytycznych dietetycznych. Jest jedna jaskółka, która będzie zwiastować nam wiosnę, przynajmniej taką mam nadzieję, bo również parę dni temu różnego rodzaju oficjele w Stanach Zjednoczonych w swoich anonsach oświadczali, że wytyczne dietetyczne dotyczące szczególnie tłuszczów nasyconych w Stanach Zjednoczonych bazują na właśnie wypaczonych badaniach naukowych, wybiórczych i wyselekcjonowanych danych naukowych i nie odzwierciedlają tego całego ciała badań naukowych, którymi dysponujemy w ciągu ostatnich parudziesięciu lat. I to, co się mówi, nawet nie można powiedzieć, że w kuluarach,
tylko właśnie oficjalnie, między innymi parę dni temu różnego rodzaju były filmiki z konferencji tych oficjeli w Stanach Zjednoczonych, mówi się, że wszystkie limity dotyczące spożycia tłuszczów nasyconych w Stanach Zjednoczonych zostaną usunięte. Czyli z obecnego nie spożywaj więcej niż 10% tłuszczów nasyconych w diecie, możesz spożywać tyle, ile chcesz, nie ma to żadnego znaczenia. Czego sobie i wszystkim życzę, jak to będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Zacznijmy od Harvardu. Wydaje mi się, że Harvard, Oxford to są w głowie wielu osób synonimy poniekąd geniuszu naukowego, może uczciwości naukowej i na pewno są bardzo mocno zakorzenione, szczególnie jeśli chodzi o Polskę. Tak? Ktoś studiował na Harvardzie, ktoś studiował na Oxfordzie. Ostatnie dekady na pewno dały mnóstwo różnego rodzaju progresu naukowego, odkryć naukowych, które pochodziły z tych uczelni. Natomiast szczególnie Harvard, jeśli chodzi o ostatnich wiele lat, zamienił się, nazwijmy to, bagienko polityczne, które ma coraz mniej wspólnego z uczciwością naukową, a całe mnóstwo z bagnem właśnie politycznym, koglem-moglem różnego rodzaju grup wpływu. Nic nie pokazuje tego tak dobrze, jak opinia instytucji, która nazywa się FIRE, czyli Foundation for Individual Rights and Expression, która w zeszłym roku, i robi to praktycznie co roku, ogłaszała wyniki badań dotyczących tego swobody, wolności wyrażania różnego rodzaju opinii naukowych na różnego rodzaju uniwersytetach. To jest tak zwany właśnie ranking wolności akademickiej, czyli czy można coś mówić, co jest sprzeczne, czy kontrowersyjne z konsensusem, czy nie. Okazało się, że Harvard uzyskał absolutnie najgorszy wynik nie tylko w tamtym roku, tylko w historii tych badań. Wynik ten wynosił 0 w skali od 0 do 100 punktów. I uwaga, wynik ten wynosił 0 tylko dlatego, że został zaokrąglony do 0 z punktacji ujemnej. Rzeczywisty wynik według tej instytucji FIRE wynosił minus 10,69. Czyli innymi słowy był ujemny. I zaokrąglili go do 0. I uzasadnienie było takie, że no właśnie, naukowcy, różnego rodzaju naukowcy na Harvardzie, którzy między innymi mieli kontrowersyjne opinie, byli systematycznie tłumieni, żeby przestali publikować badania, żeby wycofywali badania, jeśli opublikowali. Goście, którzy byli zapraszani na Harvard, między innymi tak zwani gościnni wykładowcy, byli regularnie zahukiwani albo, uwaga, odwoływano ich tylko dlatego, że okazywało się, że opinie, które wygłaszają, są niezgodne z tym, co Harvard uważa, że powinno być wygłaszane. Każdą osobę, która pokłada jakąś dużą dozę zaufania w Harvardzie czy tych wszystkich po prostu Ivy League universities, powinno to absolutnie przerażać. I oczywiście, żeby było jasne, to jest jakiś wisienka na torcie po prostu takiego zgniłego tortu zaufania, który powinien istnieć w świadomości większości osób, jeśli chodzi ponownie o ślepe zaufanie dla tych uniwersytetów i naukowców z tych uniwersytetów. Istniało wiele, między innymi afer a propos fałszowania danych w międzyczasie. Oczywiście nie tyczy się to tylko Harvardu, tyczy się to praktycznie każdego dużego uniwersytetu. Szczególnie dużych uniwersytetów, paradoksalnie, bo uniwersytety te są, jeszcze raz jak mówiłem, traktowane poważnie. Czyli jeśli coś wyjdzie z takiego uniwersytetu, tak, pod kuratelą jakichś naukowców, profesorów z tego uniwersytetu, to większość osób ze świata naukowego i również różnego rodzaju mediów mainstreamowych traktuje to jako prawdę objawioną. Było jakieś bzdurne badanie, wrzucę tutaj na ekran, nawet szkoda mi czasu to omawiać, że diety ketogeniczne prowadzą do zwiększonego występowania nowotworów wśród osób, które uskuteczniają te diety. No a potem wystarczy wczytać się w badanie, okazuje się, że jako diety ketogeniczne określono osoby, które spożywają minimum 180 gram węglowodanów dziennie. Zanim przejdę do samej afery korupcyjnej dotyczącej naukowców z Harvardu, warto nakreślić, wydaje mi się, przynajmniej z grubsza, jaka była atmosfera naukowa w latach 50. do 70. zeszłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Generalnie od lat 50. w tym okresie powojennym zaczęto zastanawiać się, co powoduje choroby układu sercowo-naczyniowego. I były tak naprawdę dwie konkurujące ze sobą hipotezy.
Jedna to była hipoteza właśnie lipidowa, hipoteza cholesterolowa, że podwyższony poziom cholesterolu, między innymi lipoproteiny LDL, jest za to odpowiedzialny. Wydaje mi się, że wiele osób, szczególnie z Was, osób, które są świadome dietetycznie, medycznie, kojarzy, że głównym zwolennikiem, tak naprawdę bym powiedział, tym ostrzem włóczni, który prowadził tą hipotezę w Stanach Zjednoczonych, był Ancel Keys. I on w 1967 roku opublikował badanie 7 krajów. To już wiemy z perspektywy czasu, było bardzo wybiórczo przeprowadzane, tak naprawdę ignorował kraje, które nie pasowały pod hipotezę, żeby wyszedł jakikolwiek trend. Głównym jakimś propagatorem tej hipotezy był właśnie Ancel Keys. Takim, bym powiedział, propagatorem konkurującym z Anselem Keys był John Yatkin ze Stanów Zjednoczonych. I on w 1972 roku opublikował książkę, która nazywa się Pure, White and Deadly, czyli biały, czysty i zabójczy. I chodziło oczywiście o cukier, bo John Yatkin sugerował, że to przede wszystkim cukry, to przede wszystkim węglowodany odpowiadają za zwiększone występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Mieliśmy te dwie hipotezy. Hipoteza lipidowa, że właśnie zwiększony poziom cholesterolu jest B, tłuszcze nasycone są B i z drugiej strony węglowodany są B. I o ile na początku jeszcze lat 50. te hipotezy były mniej więcej równoważne, to już połowa lat 50. zaczęła przeważać wagę w stronę hipotezy lipidowej. Nie ze względu na wagę naukową różnego rodzaju dowodów, tylko ze względu na, cóż, nazwijmy to splot różnego rodzaju wydarzeń. Warto podkreślić, że w tamtych czasach zawału serca to wciąż było jakieś novum. To nie jest tak, że mnóstwo osób dostawało zawału serca. To nie jest coś tak, z czym się tak obyliśmy jak w obecnych czasach, że ktoś powie, o mój wujek miał serca, nie wiem, mój tata miał zawał serca i ludzie mówią, no tak, to się ogólnie zdarza. Nie. Wtedy, szczególnie jeśli te zawały serca występowały wśród osób na świeczniku, nie wiem, aktorzy, celebryci różnego rodzaju, było to wydarzenie, które było bardzo szeroko komentowane. I okazuje się, że jeden z tych zawałów poniekąd wpłynął na tory historii. Mowa tutaj o zawale, który wystąpił u prezydenta Dwighta Eisenhowera. Powodem było to, że lekarzem Białego Domu, lekarzem głównym prowadzącym prezydenta był pan, który się nazywał Paul Dudley White. I sam ten pan bardzo mocno przyjaźnił się z Anselem Keys i był pod jego niesamowicie mocnym wpływem. Sam Ancel Keys, jeśli chodzi o różnego rodzaju relacje osób, które współpracowały z nim, które miały z nim styczność, był bardzo często przedstawiany jako osoba niesamowicie agresywna, jeśli chodzi o promowanie swoich opinii, swoich poglądów. Była to więc osoba, która miała, nazwijmy to, relatywną łatwość forsowania swoich opinii czy przerzucania ich na innych. Ancel Keys przekonał właśnie tego lekarza, Paula Dudley White'a, że powodem wystąpienia ataku serca u prezydenta Eisenhowera były tłuszcze nasycone i podwyższony poziom cholesterolu. Doprowadziło to tak naprawdę do, nazwijmy to, masowej histerii w Stanach Zjednoczonych dietetycznej, bo zaczęto bardzo, bardzo mocno publikować różnego rodzaju materiały, że właśnie prezydent Eisenhower przestał jeść masło, zaczął spożywać w dużych ilościach margarynę. Na śniadanie nie spożywał jajek, tylko spożywał tosty Melba. I było to naprawdę nagłaśniane niesamowicie szeroko i samo to już wtedy zaczęło wpływać niesamowicie mocno na opinię publiczną. Mówimy o czasach, w których ufność, jeśli chodzi o przekazy płynące z mediów, tych tradycyjnych mediów, była dużo większa niż obecnie. Wydaje mi się, że obecnie nie ma dużo osób, które jeśli usłyszą przekaz, nie wiem, z TVN-u, czy TVP1, czy jakiejś gazety, stwierdzają, mówią tam w Wyborczej, to musi być prawda, tak? Jeśli TVN to mówi, to jest jasne, że będę po prostu znał to jak pacierz i wierzył w to. Nie. Wtedy natomiast sytuacja była inna. Jeszcze raz, ufność w stronę tych tradycyjnych mediów, platform przekazu była zdecydowanie większa. I to oczywiście odbyło się na tym, że coraz więcej osób z każdym kolejnym rokiem zaczęło się wzorować na tym, co robił prezydent Eisenhower. Nikt nie chciał po prostu powtórzyć jego losu. Ciekawe zbiegi okoliczności nie kończą się tutaj. Los chciał, że ten lekarz, o którym wspominałem, czyli główny prowadzący właśnie prezydenta Dwighta Eisenhowera, Paul Dudley White, był współzałożycielem
instytucji, którą na pewno teraz wszyscy kojarzą, wtedy dosyć młodej instytucji, uwaga, non-profit, która nazywała się AHA, czyli American Heart Association, czyli instytucji, stowarzyszenia, które badało właśnie choroby serca. W samych latach 50. AHA nie zdecydowała się, żeby wydać jakiekolwiek zalecenia dotyczące tego, jak dieta wpływa na prewencję występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. I motywowano to tym, że nie ma tak naprawdę żadnych dobrych danych, żeby zalecenia poszły w którąkolwiek stronę. Ciężko nie wspomnieć absolutnie ironicznie, że AHA była taką informacją non-profit, tak absolutnie nieskalana, niczym zakonnica, która czerwieni się przy witrynie sex shopu, że w 1948 roku przyjęła finansowanie od firmy Procter & Gamble w wysokości, jeśli chodzi o obecne pieniądze, $20 milionów. Wtedy było to 1,7 miliona dolarów. Finansowanie to oczywiście było w pełni bezinteresowne, nie miało nic wspólnego z tym, że Procter & Gamble wtedy wypuścił absolutnie nowy produkt na rynek, czyli olej Crisco, który był pierwszym komercyjnie wypuszczonym olejem roślinnym na rynek. Na pewno przecież to wiadomo, że Procter & Gamble absolutnie nie chciał w żaden sposób wpłynąć na to, żeby AHA wydawało jakieś może zalecenia dotyczące tego, że spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest preferowane ponad tłuszcze nasycone. Każda osoba oczywiście wie, że to nie tak działa świat, to były bezinteresownie przekazane pieniądze. Natomiast Ansel Keys okazał się na tyle przekonywający, że przekonał tego doktora White'a, aby został włączony do komitetu do spraw żywienia właśnie tego stowarzyszenia AHA. I mimo że nie pojawiły się żadne nowe dowody, które mogłyby wpłynąć na wydanie jakichkolwiek wytycznych dotyczących wpływu diety na prewencję chorób układu sercowo-naczyniowego, to już w roku 1961 AHA wydało rekomendację pod wpływem właśnie Ansela Keys, że należy ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych, aby zapobiegać występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego. I można spokojnie powiedzieć, że samo to zalecenie, jeszcze wtedy bez żadnych danych, nawet bez tej afery korupcyjnej, o której będę mówił, zapoczątkowało ten cały trend na świecie. Warto podkreślić, w 1980 roku oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych przyjął to zalecenie wydane przez American Heart Association jako zalecenie międzynarodowe. Czyli nie powinno się spożywać dużo tłuszczów nasyconych, to jest coś, co skróci twoje życie i da ci zawał serca. I wszystko uszłoby tym skorumpowanym naukowcom na sucho, gdyby nie te cholerne wścibskie dzieciaki, jak to mówił zawsze Scooby-Doo. Kim są te cholerne wścibskie dzieciaki? Pozwólcie, że założę mój monok i zobaczę. Była to Christina Cairns, Laura Schmidt i Stanton Glantz. Szczególnie właśnie ta pani Kristen Cairns zapoczątkowała tak naprawdę to polowanie na wiedźmy, że tak się wyrażę, bo ona zaczęła w roku już chyba 2015 grzebać w archiwach University of Illinois i tam wygrzebała, jeśli chodzi o archiwa przemysłu cukierniczego, właśnie setki różnego rodzaju wewnętrznych dokumentów organizacji procukrowej, o której niedługo będę mówić, i okazało się, że organizacje te bezpośrednio i korumpowały naukowców na Harvardzie i wpływały na wynik publikowanych danych. I było to, jeszcze warto podkreślić, jeszcze 9 lat temu. Zaledwie 9 lat temu, czyli praktycznie, jak zaraz zobaczycie, po 50 latach fakty te wyszły na jaw. Konkretnie Christina Cairns odkryła 319 dokumentów wewnętrznych tego przemysłu cukrowego z lat 59-71 zeszłego stulecia. Przy pomocy odkrytych protokołów, raportów udało jej się odzwierciedlić chronologicznie, jak przemysł ten wpływał bezpośrednio na publikowanie danych naukowych dotyczących właśnie wpływu tego, jak tłuszcze nasycone i cukry wpływają na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki badań zostały opublikowane 12 września 2016 roku w prestiżowym JAMA Internal Medicine czasopiśmie pod nazwą Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research, a Historical Analysis of Internal Industry Documents. Wróćmy jednak do tej afery korupcyjnej, o której miałem mówić, i zaczyna się ona tak naprawdę przed samą aferą korupcyjną. Mowa jest o roku 1954. Ówczesny szef instytucji, która się nazywa SRF, czyli Sugar Research Foundation, czyli Fundacja do spraw badań nad cukrem. Przepiękna nazwa, budząca mnóstwo zaufania, szczególnie u mnie. I ten pan nazywał się Henry Hess,
to wydaje mi się, że był na pewno bliskim kuzynem Rudolfa Hessa, stwierdził, że trzeba zacząć promować cukry jako paliwo życia. Wtedy wydano, uwaga, $600 000, patrząc na przeliczniki z roku 2016, było to na rok 2016 $5 milionów na szeroko zakrojoną kampanię, która głosiła dokładnie to, co mówiłem, że cukier, że węglowodany są absolutnie niezbędne do życia i niespożywanie ich w większej ilości jest szkodliwe dla zdrowia. Żeby było jasne, nawet na tamte czasy, tak, te prymitywne 70 lat temu, wiedziano, że organizm jest w stanie samodzielnie produkować glukozę na ścieżce glukoneogenezy. Nie jest tak, że potrzebujemy spożywać jakiekolwiek ilości węglowodanów. Natomiast oczywiście jeszcze raz ta kampania tej egidy Sugar Research Foundation miała na celu przekonanie całego społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, że jeśli nie będą spożywać cukrów, jeśli nie będą spożywać węglowodanów, to będzie tylko i wyłącznie szkodziło to im zdrowiu. W latach 1954 do 1967 działanie tego SRF, czyli Sugar Research Foundation, było dwutorowe. Przede wszystkim chodziło o to, żeby absolutnie bagatelizować jakiekolwiek badania, które pokazywały powiązanie między spożyciem węglowodanów, spożyciem cukrów, a chorobami układu sercowo-naczyniowego, a jednocześnie uwypuklanie każdego badania, które pokazywało to powiązanie między spożyciem tłuszczów nasyconych, a występowaniem tych chorób. Klasyk, jeśli chodzi o manipulację, tak? Będziemy uwypuklać nawet najgorszej jakości badania, które pokazują, że tłuszcze nasycone są B, i będziemy absolutnie bagatelizować każde możliwe badanie, które pokazuje, że cukry są B. Macki Sugar Research Foundation sięgały tak głęboko, że mieli oni wpływ tak naprawdę na absolutną większość artykułów czy badań naukowych na ten temat. Po pierwsze, wybierali, uwaga, cele badań naukowych, czyli na przykład byli w stanie sugerować, że teraz będziemy robić badanie, które pokazuje, że cukry nie mają nic wspólnego z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Jeśli chodzi o ważny przegląd badań naukowych, o którym będzie mowa, bo szczególnie właśnie ten przegląd naukowy jest poniekąd główną gwiazdą tego odcinka, sugerowali oni, jakie badania dobrać do tego przeglądu, a które odrzucić. Jeśli w międzyczasie, między tym rokiem 54 a 67 wychodziły badania, które pokazywały szkodliwy wpływ spożycia cukru, węglowodanów na choroby układu sercowo-naczyniowego, sugerowali oni, żeby robić recenzję albo edycję tych artykułów, tak żeby jeszcze raz bagatelizować rolę cukrów i węglowodanów na występowanie tych chorób. Mieli oni wpływ na ostateczne formułowanie, brzmienie wniosków w badaniach właśnie dotyczących albo tłuszczów nasyconych, albo cukrów na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Finał tej historii był niesamowicie dynamiczny, jednocześnie pokazywał, jak aktywnie ta organizacja SRF brała udział w kontrolowaniu publicznej opinii. Uwaga, 13 lipca 1967 roku wyszedł bardzo duży artykuł w New York Herald Tribune pokazujący szkodliwy wpływ cukru na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Projekt ten został powierzony 3 naukowcom z Harvardu o nazwie Mark Hexted, Frederick Ster i Robert McGandy. Za swoją fatygę dostali skromne na obecne pieniądze około $50,000, na ówczesne pieniądze było to $6,500, co oczywiście pokazuje generalnie skalę tego, jak daleko potrafiła posuwać się ta organizacja SRF, jeśli chodzi o kontrolowanie narracji i oczywiście uciekała się również tym samym do korupcji naukowców. Ostatecznie przegląd ten stworzony przez tych 3 skorumpowanych naukowców z Harvardu został opublikowany 27 lipca 1967 roku. Nosił nazwę Dietary Fats, Carbohydrates and Atherosclerotic Vascular Disease. Co stwierdzono w tym przeglądzie? Stwierdzono, że sacharoza, cukier nie jest odpowiedzialna, czy minimalizowano rolę sacharozy w występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Stwierdzono, wedle ówczesnych danych, że sacharoza podnosi cholesterol i trójglicerydy, zamiana cukrów prostych na złożone lekko poprawia lipidy, a uznano to za nieistotne praktycznie. Podkreślono korelację między spożyciem, uwaga, cukrów i tłuszczów na poziomie 0,92, więc bardzo istotne statystycznie, ale stwierdzono, że gros
tej istotności statystycznej pochodzi ze spożycia tłuszczów, nie ze spożycia cukrów. Konfliktu interesów oczywiście nie ujawniono podczas tej publikacji i żeby było jeszcze ciekawiej, jak na tamte standardy, jak na tamte czasy, nie trzeba było tego robić, bo żurnal, w którym zostało to opublikowane, czyli New England Journal of Medicine, nie wymagał publikowania konfliktów interesów do roku 1984. Nawet nie było, innymi słowy, tego okrucha, żeby przynajmniej dla części naukowców kwestionować odkrycia opublikowane w tym przeglądzie. Ale nie jest oczywiście tak, że nie było krytyki. Krytyki było mnóstwo, jeśli chodzi o opinie innych naukowców dotyczących wniosków płynących z tego przeglądu. Niektórzy naukowcy zaznaczyli, cóż, dokładnie to, co robił ten przegląd, czyli że dowody przeciwko cukrom były bagatelizowane, a te przeciwko tłuszczom nasyconym były eksponowane, nawet jeśli sama siła dowodów była słaba. Pomijano lub dyskredytowano badania epidemiologiczne, które nie pasowały do narracji przeglądu. Eksperymenty z wysokimi dawkami cukru, które pokazywały ich negatywny wpływ na zdrowie, określano jako nierealistyczne. Jeśli chodzi o randomizowane badania kontrolne, korzystne z punktu widzenia zamiany cukrów na skrobie, również były ignorowane. Mimo że chciałbym powiedzieć, że bycie dupkiem nie popłaca, to niestety dobrze wiemy, że tak, uczciwością, a życie życiem. Więc Mark Hexted, bo mówię to oczywiście nie bez powodu, czyli jeden z tych głównych naukowców, którzy stworzyli ten skorumpowany przegląd naukowy w 1967 roku. Następnie dostał się do USDA, czyli tej agencji, która tworzyła potem federalne wytyczne żywieniowe w Stanach Zjednoczonych i brał udział w ustanawianiu już tych oficjalnych wytycznych żywieniowych na cały kraj, na całe Stany Zjednoczone. Bo przypominam, że jeszcze raz te wytyczne, które wyszły w 1961 roku, to były takie wytyczne lokalne, wychodzące tylko i wyłącznie z tej instytucji AHA, czyli American Heart Association. Drugi ze współautorów tego skorumpowanego przeglądu, Frederick Ster, zarówno jak jego kolega Mark, był uważany za jednego z wizjonerów po prostu, jeśli chodzi o dziedzinę żywienia. Co ciekawe, założył on Wydział Żywienia właśnie na Harvardzie i słynął z absolutnie fantastycznych opinii i przekonań, które jestem pewien w ekstazę wprawiłyby pewnie z 50% minimum różnego rodzaju dietetyków, przynajmniej w całej Europie, bo, uwaga, sugerował on, że warto spożywać minimum, uwaga, szklankę oleju z kukurydzy dziennie. Cukier określał jako zdrową przekąskę, która będzie dawać mnóstwo energii. Coca-Colę jako świetną przekąskę między posiłkami. I jeśli myślicie, że ogólnie ci skorumpowani naukowcy z Harvardu spotkali się z szeroko zakrojoną krytyką po publikacji właśnie tych badań w 2016 roku, które obnażyły ich działania, to się srogo mylicie. Olbrzymia część naukowców na Harvardzie stwierdziła, że wciąż, że to są wizjonerzy, że, mówiąc kolokwialnie, że to były dobre chłopaki, tylko trochę zbłądziły, ale to nie przekreśla ogólnie tego, że zrobili mnóstwo dobrego dla świata nauki. Co szczerze mówiąc, jak to czytałem, to mi się kojarzyło z czytaniem artykułów w gazetach a propos tego, że po prostu jakiś świr zatłukł swoją mamę nogą od stołu, a sąsiedzi mówią, no ale to dobry chłopak, bo ogólnie mówił wszystkim dzień dobry. Ta afera korupcyjna oczywiście nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem w toku historii badań do spraw żywienia. Istnieje dziesiątki mniejszych i większych afer korupcyjnych, które niestety plamią w brzydki sposób, po prostu niczym, za przeproszeniem, ślady kału, tą historię tego, jak tworzono różnego rodzaju wytyczne dotyczące tego, co powinniśmy jeść. Coca-Cola też między innymi ma swoją brudną kartę, czy właściwie dziesiątki kart, które zapisały się niechlubnie w tej historii. Ona między innymi sponsorowała w 2015 roku organizację, która nazywała się GEBN, czyli Global Energy Balance Network. Coca-Cola przekazała tej instytucji $1 milion amerykańskich, żeby bagatelizować w pełni wpływ konsumpcji napojów słodzonych na doprowadzanie do otyłości. Cały cel tej instytucji polegał na tym, że bagatelizowano właśnie rolę tych napojów i stwierdzano, że przede wszystkim to, co prowadzi do otyłości, to brak ruchu. Nie papu, nie napoje przetworzone czy żywność przetworzona. Chodzi przede wszystkim o to, że ludzie się za mało ruszają. Potem różnego rodzaju śledztwa pokazywały, że Coca-Cola, żeby być ciekawe, od dekad, od paru 10 lat maczała swoje po prostu paluchy
w różnego rodzaju badaniach, żeby wypaczać jeszcze raz, czy marginalizować wpływ żywności i napojów przetworzonych na występowanie tych chorób układu sercowo-naczyniowego i otyłości. Był nawet taki przegląd, który pokazał, że w latach nie pamiętam, czy 2001 do 2014 czy 2016, że z 26 badań dotyczących wpływu napojów słodkich na występowanie otyłości, które były sponsorowane przez różnego rodzaju koncerny, które produkowały takie napoje, nie wykazano tam wpływu tych napojów na otyłość, na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, ale 34 inne badania, które były przeprowadzane przez instytucje niezależne, doszły do absolutnie przeciwnych wniosków, że napoje słodkie, przetworzona żywność i tak dalej ma bardzo negatywny wpływ na choroby układu sercowo-naczyniowego i występowanie otyłości. Chciałbym, żeby ten filmik miał jakikolwiek pozytywny wydźwięk, ale niestety nie ma. Tak naprawdę jest to jeden z wielu dowodów, szczególnie które pojawiają się od wielu, wielu lat, może nawet szczególnie w ciągu ostatnich 5 do 10 lat, że różnego rodzaju wytyczne żywieniowe, które otrzymujemy, nie mają absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością naukową. Bardzo często są wypaczane m.in. przez wpływy różnego rodzaju grup lobbingowych. I oczywiście tutaj nie kończy się ta tragedia, bo przypominam, że system oficjalny edukacji m.in. dietetyków i lekarzy bazuje na niczym innych jak oficjalnych wytycznych. Innymi słowy, idąc bardzo często do lekarza, idąc bardzo często do dietetyka, będziemy trafiać na osoby, które wyszły z tego systemu i są nim absolutnie skażone. Bo wydaje mi się, że ciężko użyć jakiegokolwiek innego słowa jak skażone, spaczone. To nie jest tak, że wiele z tych osób ma swoją jakąś indywidualną opinię, bo one siedziały i grzebały w tych badaniach od wielu, wielu lat. One po prostu przyswoiły to, co te studia, to, co oficjalny system edukacji miał im przekazać. Wychodzą już do tego świata rzeczywistego i mają kontakt z pacjentami i przekazują tym pacjentom wszystkie te rzeczy, których ich nauczono. Czy ku dobru tych pacjentów, czy może ku im szkodzie. Wydaje mi się, że każdy może tutaj jakiś swój wniosek wysnuć, ale jest to moim zdaniem bardzo, bardzo przykra sprawa systemowo. Dzięki serdecznie, jak zawsze, za obejrzenie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie ogólnie właśnie o wpływie różnego rodzaju grup lobbingowych na kształtowanie wytycznych dietetycznych, jakie jest wasze zaufanie do nich, jakie jest doświadczenie, jeśli na przykład stosowaliście się przynajmniej wcześniej, lata temu do takich wytycznych, jak to wpłynęło na wasze zdrowie. Ja jak zawsze ze swojej strony będę przynajmniej chwilę obecny w sekcji komentarzy, jeśli ktoś ma jakieś pytania do mnie. Z kolei jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język obcy z dowolnej rodziny języków. Nieważne, czy to są języki ukrofińskie, germańskie, czy to są języki azjatyckie. System jest w pełni uniwersalny i pokażę ci, jak nauczyć się tego języka, żeby przestać non-stop wydawać pieniądze na podręczniki, różnego rodzaju aplikacje, szkoły językowe, korepetycje, które przynoszą częściej mniej niż więcej korzyści. Polecam drugi również kurs, czyli Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów tak zwana po polsku. Tam z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z. Jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę, jak tworzyć plan nauki do nauki dowolnej umiejętności, dowolnego celu. Jest to idealny kurs dla osób, które przede wszystkim chcą się dobrze uczyć. Maturzyści, już przyszłoroczni, nie tegoroczni, studenci. Kurs jest świetny dla osób takich jak, czyli osoby, które chcą jak najwięcej zapamiętać z tego, co czytają i słuchają. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy, już nie zrezygnowali, czy zostali wyrzuceni i muszą się przekwalifikować, ale nie mają obecnie umiejętności, żeby zmienić pracę. Kurs również pomoże w tym celu i na koniec dla osób, które mają świetną pracę, uwielbiają ją, ale cóż, wiadomo, jak to zawsze, trzeba zdać jakiś certyfikat, zdobyć dodatkowe kompetencje, żeby dostać awans czy podwyżkę. I na końcu kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i powstrzymywać telogenowe wypadanie włosów, czyli szczególnie jeśli ktoś zauważa, że wypada mu 100, 150, nie wiem, 200, nawet powyżej 80 włosów dziennie, ewidentnie jest to wskazanie, że występuje telogenowe wypadanie włosów oraz jak
między innymi leczyć różnego rodzaju upierdliwe choroby skóry głowy, choćby takie jak uporczywy łupież. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czasu również po jego wysłuchaniu. Również w tym komentarzu będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem, badania, o których wspominałem, oraz bonusowa ciekawostka jak co odcinek, czyli coś, o czym nie wspominałem w odcinku, a jest, uważam, szalenie ciekawe. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście linki do wszystkich kursów, między innymi o których wspominałem, ale również link do mojego newslettera. Kiedy klikniesz go, wyskakuje okienko, tam możesz wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę na ten adres mailowy wysyłać raz na jakiś czas artykuły naukowe, artykuły napisane przeze mnie, które będą dotyczyć generalnie poprawy produktywności, poprawy zdolności Twojej pamięci, nauki języków obcych oraz sporadycznie tego, jak analizować badania naukowe. Jeśli podoba Ci się filmik i wszystkie te informacje, które wymieniałem w nim, to dla patronów dostępna jest opcja ściągnięcia fiszek ze wszystkimi informacjami, które wymieniałem w tym odcinku. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można nawet zapisać się na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę, i ściągnąć fiszki właśnie do tego odcinka i ponad 100 paru 10 poprzednich odcinków. Również dla patronów kanału dostępna jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu właśnie omawiam najciekawsze badanie, które wpadło mi w łapki, bardzo często z moim omówieniem i odesłaniem do innych badań naukowych, oraz, co może być bardzo ważne dla przynajmniej niektórych osób, jest dla patronów dostępna osobna sekcja. Jest to forum, gdzie można mi zadawać pytania na temat tego, co komu tam chodzi po głowie, jeśli ma jakieś zmartwienia, kłopoty i tak dalej. Jeśli ktoś chciałby mieć po prostu gwarancję, że uzyska odpowiedź ode mnie na dany temat. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.